Jest blokada przetargów energetycznych dla konkurencji wobec firm polskich. Trwają rozmowy o dostawach gazu z Polski na Ukrainę. Jest potwierdzenie. Sekret układów USA-Rosja wycieka do mediów. Jest 27 sierpnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Gaz z Polski na Ukrainie. Jest potwierdzenie rozmów na pochybel Kremlowi. Trwają rozmowy o umowie długoterminowej na dostawy gazu z Polski na Ukrainę, kluczowe wobec zagrożenia z Rosji. Być może wróci koncepcja nowego gazociągu. Piłka jest w grze. Podcast Energy Drink informował, że prezes Orlenu zapowiadał rozmowy o umowie długoterminowej na dostawę gazu z Polski na Ukrainę w Warszawie. Ministerstwo Aktywów Państwowych zorganizowało spotkanie z przedstawicielami resortu energii Ukrainy oraz Naftogazem. Jutro jest w Warszawie prezes Naftogazu i będziemy o tym rozmawiać, przyznał prezes Orlenu zapytany przez podcast Energy Drink podczas konferencji poświęconej wynikom jego spółki z drugiej połowy 2025 roku. W spotkaniu z 22 sierpnia wzięli udział minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun oraz wiceminister energetyki Ukrainy Roman Andarak. Był także prezes Naftogazu Serhii Korecki. Ze względu na bezprecedensowe wyzwania, przed którymi stoi system energetyczny Ukrainy wskutek agresji rosyjskiej, współpraca z partnerami zagranicznymi, szczególnie Polską, jest naszym głównym priorytetem, ocenia Naftogaz po spotkaniu. Spółka przypomina, że współpraca z Polską pomogła utrzymać bezpieczeństwo energetyczne pomimo ataków Rosji, dzięki dostawom sprzętowym, logistyce oraz przechowaniu zasobów strategicznych. Szczególna uwaga została poświęcona rozbudowie infrastruktury energetycznej oraz gazowej. Te kroki są szczególnie istotne w kontekście zatrzymania dostaw gazu rosyjskiego oraz stałych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, podaje Naftogaz. Ukraińcy przedstawili na spotkaniu swój plan działania na sezon grzewczy 2025-26, w którym istotne będą dostawy gazu do magazynów. Zakończenie przesyłu rosyjskiego przez terytorium ukraińskie tworzy nowe wyzwania dla operatora ukraińskiego. W związku z potrzebą dotyczącą zabezpieczenia dostaw gazu w okresie napełniania magazynów zgłoszoną przez ukraińskiego operatora systemu przesyłowego, a także ze względu na konieczność zwiększenia dostaw na tym kierunku z uwagi na niewystarczające ścieżki dostaw i znikome krajowe zapasy gazu w Ukrainie, Gaz-System podejmuje szereg działań, które mają na celu znalezienie rozwiązania poprawiającego sytuację przesyłową na tym połączeniu. Tłumaczy polski operator sieci przesyłowej gazu Gaz-System w komentarzu dla podcastu Energy Drink. Gaz-System przypomina o wzroście dostępnej przepustowości w kierunku Ukrainy oraz modernizacji stacji pomiarowej w Hermanowicach. Te inwestycje mają zwiększyć dostępność gazu. Poziom dostępnych zdolności będzie podlegał bieżącej ocenie, a oferta będzie uzależniona od kierunków dostaw, wykorzystania innych kierunków eksportowych, zapotrzebowania odbiorców w regionie południowej i południowo-wschodniej Polski, w szczególności w sektorze elektroenergetyki oraz pracy podziemnych magazynów gazu, tłumaczy Gaz-System. Polski operator Gaz-System tłumaczy także, czego jeszcze potrzeba do rozwoju dostaw gazu na Ukrainę. Rozwój możliwości eksportowych, gwarantujących długoterminowe i zwiększone dostawy w kierunku Ukrainy, wymagać będzie dodatkowych inwestycji w infrastrukturę przesyłową, przyznaje operator. Gaz-System regularnie prowadzi procedury rynkowe, które pozwalają ustalić rzeczywiste i trwałe zapotrzebowanie na przesył gazu między sąsiednimi krajami. Procedury te stanowią podstawę decyzji, czy spółka powinna ponosić koszty związane z rozbudową systemu przesyłowego. Obecnie trwa procedura przepustowości przyrostowej, na podstawie której spółka ponownie oceni zainteresowanie rynku długoterminowym przyrostem przepustowości na granicy z Ukrainą, kwituje Gaz-System. Bohaterem rozmów jest także Orlen. Podcast Energy Drink potwierdził, że był na nich prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Spółka nie komentuje jeszcze szczegółów spotkania. Bardziej wylewny jest ukraiński Naftogaz. Mamy udane doświadczenie współpracy z polskim Orlenem przy dostawach LNG z USA na Ukrainę. Jesteśmy otwarci na głębszą kooperację i wdrożenie wspólnych projektów, które zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy oraz całego regionu Europy Wschodniej, ocenił prezes Naftogazu Serhii Korecki. Podcast Energy Drink informował, że rozwój współpracy gazowej może uwzględniać umowę długoterminową Orlen-Naftogaz, możliwą dzięki dostępności przepustowości ciągłej na połączeniu gazociągów między Polską a Ukrainą. Co dalej?
Nie jest jasne, na ile warunki wojenne pozwolą na realizację inwestycji, o których wspomina Gaz-System, ani czy uwzględnią one budowę nowego gazociągu, który był kiedyś analizowany jako projekt gazociągu Polska-Ukraina. Jest jednak zainteresowanie dalszym rozwojem współpracy gazowej Polska-Ukraina, a czynnik amerykański może mieć dodatkowe znaczenie. Warto przypomnieć, że układ surowcowy USA-Ukraina zakłada m.in. handel gazem, więc dostawy LNG przez Polskę nad Dniepr mogą się w niego wpisać. Czas na pozostałe informacje, na początek z Polski. Blokada konkurencji. Gaz-System ograniczył dostęp do przetargów dla dostawców spoza Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych. Poszedł w ślady PGE, która zrobiła podobnie. To odpowiedź na postulat Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa apelujących o jak największy udział firm krajowych w takich kontraktach. PZPB krytykował dopuszczenie konsorcjum tureckiego do projektu FSRU. Odwrót Koreańczyków. Grupa Azoty Poly Olefins otrzymała od Hyundai Engineering oświadczenie o odstąpieniu od umowy o realizację projektu Polimery Police według formuły pod klucz za cenę ryczałtową. Czytamy w komunikacie tej spółki. Powód to brak gwarancji zapłaty. Wcześniej Azoty wypowiedziały umowę, wskazując na opóźnienie inwestycji oraz brak porozumienia. Czy Polska jeszcze zarobi na elektrykach? Jest szansa, ocenia Adam Żyburze-Czetwertyński, dyrektor polskiego biura think tanku T&A. Aby nasze korzyści były możliwie duże i długotrwałe, potrzebujemy też świadomej polityki przemysłowej, która postawi na rozwój tego łańcucha wartości, dodał. Ma to być jego zdaniem możliwe dzięki wymogom lokalnej zawartości w programach wsparcia czy uproszczeniu zasad pomocy publicznej, tak by wspierały każdy kluczowy komponent samochodów elektrycznych wyprodukowany lokalnie. Jeszcze wieści z Europy. Grzechy oligarchy. 20 września 2020 roku doszło do masowego zatrucia ryb w rzece, która spowodowała śmierć około 40 ton ryb. Skażenie mogło być wynikiem wycieku toksycznych substancji z firmy DEZA z grupy Agrofert w Czechach. To przedsięwzięcie oligarchy czeskiego Andrija Babisza, który spierał się przez lata z Orlenem. Według V-Square sprawa była zamiatana pod dywan przez naciski polityczne. Atak rakietowy Rosji uwięził górników na Ukrainie pod ziemią. Jedna z kopalni Ditek została pozbawiona energii elektrycznej w wyniku ostrzału rosyjskiego. Pod ziemią było 148 górników, którzy opuszczają teraz zakład pozbawiony prądu. Jeden z górników zginął wskutek ataku. Centrum wydobycia węgla na Ukrainie znajduje się w Donbasie, przez który ciągnie się linia frontu. Nowe sankcje wobec Rosji. Źródła Politico przekonują, że 19. pakiet sankcji unijnych uderza we flotę widmo-tankowców naftowych Rosji oraz firmy, które pomagają jej unikać istniejących obostrzeń. Pakiet ma zostać przedstawiony we wrześniu 2025 roku. Flota widmo Rosji rośnie razem z listą jej tankowców objętych restrykcjami utrudniającymi dostęp do portów i ubezpieczenia. Jeszcze wieści ze świata. Sekrety USA-Rosja. Źródła Reutersa przekonują, że w przededniu szczytu Donald Trump-Władimir Putin na Alasce strony omówiły możliwość ponownego zaangażowania Amerykanów w projekt Sachalin-1, czyli gazoport Rosnieftu. USA miałyby dostarczyć sprzęt LNG albo kupić lodołamacz arktyczny Rosatomu. W dzień szczytu Putin podpisał dekret pozwalający na współpracę z podmiotami zagranicznymi przy Sachalin-1. Z układu na razie nic nie wyszło, ale Wall Street Journal informuje o sekretnych rozmowach Exxon-Rosneft. Iran oskarża Rosję o zdradę. Wywiad wojskowy Ukrainy Chur ustalił, że Iran bada, czy Rosja nie przekazała tajnych danych na temat jego instalacji Izraelowi. Według Chur relacje Iranu i Rosji są złe. Najpierw Rosjanie nie wsparli Iranu w konfrontacji z Izraelem, za co Teheran nie uznał nielegalnej aneksji terytoriów na wschodzie Ukrainy. Potem Rosjanie nie zareagowali, gdy USA zaatakowały Irańczyków w 2025 roku. Magnetyczna groźba. Prezydent USA Donald Trump zagroził Chinom cłami 200% lub coś koło tego, jeżeli będą blokować eksport magnesów potrzebnych do elektroniki, elektromobilności i energetyki odnawialnej. Zawieszenie wojny celnej obowiązuje do listopada 2025 roku. Rozmowy USA-Chiny nie przyniosły dotąd przełomu. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.